Rozwój IT praktycznie zawsze związany był z pojęciem wykluczenia. Zawsze było tak, że jedne organizacje mają, a inne nie mają dostępu do pewnych nowoczesnych rozwiązań. Z kolei ewolucja generatywnej sztucznej inteligencji spowodowała, że problem ten staje się jeszcze bardziej jaskrawy, a dla użytkowników wręcz bolesny. Bolesny dlatego, że użytkownicy doskonale rozumieją, w jaki sposób działają nowoczesne narzędzia. Potrafią wygenerować prompt, który w kilkanaście sekund przeanalizuje dziesiątki dokumentów i wygeneruje informacje, której dany użytkownik potrzebuje. Problem polega na tym, że te dokumenty źródłowe, stanowiące o historii organizacji, czyli wszystkie umowy, wszystkie badania, wszystkie faktury, wszystkie dokumenty związane z zatrudnieniem, są schowane w repozytoriach dokumentów. I bardzo dobrze, bo te systemy fenomenalnie wykonują swoją funkcję. Natomiast wiele z nich nie umożliwia eksportu takich danych do LLM-a, który jest uruchomiony w organizacji on-premises albo gdzieś w chmurze. A gdyby tak wydłubać te dokumenty z tych systemów, gdyby tak skonstruować narzędzie, które umożliwi zadawanie pytań na temat dokumentów w systemach spadkowych, które jednocześnie będzie rozumiało, w jaki sposób skonstruowane były uprawnienia w tym źródłowym systemie. Gdyby tak użytkownik chcący napisać prompta o dokumentach, które są w repozytorium, logował się do tego systemu za pomocą tego samego konta w Active Directory, z którego korzystał przez ostatnich 15 lat. Sprawdźmy, jak może to wyglądać. Prezentacja zaczniemy od pokazania, w jaki sposób pan Jan, pracownik dużej firmy energetycznej, wykorzystuje wdrożony na dzień dzisiejszy system do zarządzania dokumentami do wykonania swoich zadań. System jest całkiem spory, obsługuje tak naprawdę wszystkie procesy, które są związane z działalnością operacyjną. Przechowuje PDF-y, przechowuje skany w postaci TIFF-ów, przechowuje umowy, przechowuje dokumentację techniczną, uruchamia workflowy, robi dokładnie wszystko. A w szczególności umożliwia również wyszukanie dokumentów związanych z konkretnym klientem. W naszym przypadku jest to szpital, który jakiś czas temu zgłosił reklamację na jakość dostarczanych usług. Jan znalazł ten dokument, jest w stanie się z nim teraz zapoznać, będzie w stanie zapoznać się również z innymi powiązanymi dokumentami z tym incydentem, a w szczególności będzie również w stanie znaleźć dokument odpowiedzi na reklamację. No i na podstawie tego, co w tym dokumencie wyczyta, będzie w stanie określić, czy w jego ocenie proces został przeprowadzony poprawnie, czy też nie. Jan w tym przypadku ma sporo szczęścia, dlatego że dokumentacja nie jest złożona. Nie opiewa na kilka tysięcy dokumentów. Te dokumenty nie mają po 15 załączników, ani nie mają po kilkaset stron. Gdyby tak było, to zadanie Jana nie zajęłoby kilku minut, tylko zajęłoby kilka godzin, a być może nawet dni. A gdyby tak wyposażyć Jana w narzędzia oparte o sztuczną inteligencję, gdyby mu po prostu zadać pytanie i oczekiwać, że system znajdzie odpowiednie dokumenty i odpowie mu na to pytanie. Znajdź reklamację złożoną przez szpital powiatowy. Jakie było rozstrzygnięcie, jaka była kwota wypłacona, jeżeli w ogóle. Jan mógłby wtedy zobaczyć odpowiedź wygenerowaną przez system, mógłby zapoznać się z dokumentami, na podstawie których ta odpowiedź została wygenerowana, a tak naprawdę nawet z ich fragmentami, dlatego że system automatycznie podświetliłby te fragmenty, które są istotne dla odpowiedzi. Jan, jako dociekliwy człowiek, postanowił również zweryfikować współczynnik SAIDI na przestrzeni całego roku. System odpowie mu, że najgorsze pod względem jakości usług były miesiące lipiec i sierpień. I podpowie mu, że było to spowodowane warunkami atmosferycznymi. A informacja o tym system wziął z raportu, który w tym przypadku akurat jest jakimś plikiem TIFF, z którego widać na wykresie po lewej stronie, że istotnie najgorsze były lipiec i sierpień, a wykres po prawej stronie pokazujący przyczyny wskazuje warunki atmosferyczne jako główny czynnik. Na koniec bardzo istotna informacja a propos bezpieczeństwa dokumentów. Reguły określające, czy nasz Jan może, czy też nie może dostać się do konkretnego dokumentu, są replikowane z systemu źródłowego. Może być to zrealizowane w oparciu o grupy, które będą pochodzić z dokładnie tego samego systemu, czyli np. z Active Directory. Użytkownicy, którzy będą się logować do nowego systemu, również pochodzą z tego samego Active Directory i są przypisywani do tych samych grup, które były wykorzystywane w oryginalnym systemie. Także te reguły dostępu do dokumentów, które zostały zaprojektowane tydzień temu, 5 lat temu, 10, 15, 20 lat temu, będą w dalszym ciągu miały zastosowanie przy kwerendach realizowanych przez sztuczną inteligencję. Czy wykluczenie z AI jest w takim razie nieuniknione? Bynajmniej. Zapraszamy do kontaktu.